Cześć, witajcie. Dziś zabieram się za ustawienie kolumny. Jako że konstrukcja dobudówki nie łączy się ze starą częścią domu, ma to na celu w razie osiadania nowej części budynku zabezpieczyć przed uszkodzeniem starej elewacji. Także wymyśliłem sobie taką właśnie kolumnę. Co prawda we Francji w mojej okolicy opadł śniegu, to zdarzenie sporadyczne. Jeżeli spadnie, to raz na kilka lat i po jednym dniu już go nie ma. Ciepłe prądy z Atlantyku. Ale też jest ciężar dachu i w przyszłości pokrycia łupkowego. Rola kolumn słupów. Kolumny, słupy to elementy pionowe przenoszące obciążenia z wyższych części konstrukcji, np. belek stropowych, krokwi czy płatwi, na fundament lub dolny układ nośny. I główne zadanie: przenoszenie sił pionowych, obciążenie własnej konstrukcji, śnieg, dach, strop. W niektórych przypadkach również sił poziomych, np. wiatr, parcie konstrukcyjne, stabilizacja całej ramy drewnianej. Materiały i przekroje. Najczęściej spotykane rodzaje słupów. Słupek, który ja używam, to drewno klejone warstwowo, podobnie jak legary, które możecie zaobserwować w konstrukcji dachu. Wymiary i przekroje. Przekrój słupa dobiera się do obciążenia i wysokości elementu. Dla przykładu słupy wiaty lub tarasu zwykle 10 na 10 cm do 16 na 16 cm. Słupy w budynkach mieszkalnych 12 na 12 cm do 20 na 20 cm. No, ten słupek, który ja stawiam, ma właśnie 20 na 20. Słupy klejone na przykład w halach nawet 25 na 25 cm lub więcej. Im wyższy i smuklejszy słup, tym większe ryzyko wyboczenia. Dlatego stosuje się odpowiednie złącza i kotwienia. Ochrona i trwałość. Drewno konstrukcyjne wymaga ochrony. Impregnacja przeciw grzybom i owadom. Izolacja od gruntu. Nie wolno osadzać słupa bezpośrednio w betonie. Estetyka i architektura. Kolumny mogą być proste, techniczne, np. słupy konstrukcyjne, profilowane i dekoracyjne, np. rzeźbione słupy tarasowe, ukryte w ścianach szkieletowych lub eksponowane w formie ram nośnych. Kolumny w konstrukcjach drewnianych to kluczowe elementy nośne. Ich trwałość i bezpieczeństwo zależą od prawidłowego doboru przekroju i materiału, poprawnego zakotwienia i połączenia oraz ochrony przed wilgocią. Napiszcie w komentarzach, co waszym zdaniem zrobiłem źle. No tu sobie zaznaczę na 13. Ma to na celu zabezpieczyć przed wodą, wilgocią, w razie W, jak to się mówi. Wolę, żeby było, niż żeby nie było. Tym bardziej, że tu będzie jeszcze dodatkowa wylewka, czy tam jastrych, jak to woli. Także do 14 cm. Myślę, że będzie dobrze.
Mniej więcej jest przyłożone, ale jak widać tu mam taką szparę, której bym nie chciał mieć w przyszłości. Także przykręcę kawałek drewna, no i potem do tego drewna ewentualnie się przykręci płyty gipsowo-kartonowe i potem jakoś zaszpachluję albo zwykłą gładzią, albo czymś takim piaskowo-granitowym tynkiem. No i zobaczymy w przyszłości, ale przykręcę sobie już teraz, żeby potem, no potem nie będzie możliwości po prostu. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Już by się wydawało, że finalna pozycja i pełne zadowolenie, a to jednak nie. Haczy tutaj na tym kawałku. O tak, że będą wycinaki. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Następna próba. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent angle. Find the square feet of the triangular man who always had the plan. Także finalnie słupek stoi. O, i nawet prosto. No ale te wycinanki to po prostu już mnie denerwowały. Musiałem 4 czy 5 razy odstawiać słupek, żeby to przylegało tak, jakbym chciał. No i tu mam możliwość potem przykręcenia płyty, zaszpachlowania czy zatynkowania. Nie wiem, co tam jeszcze będę kombinował. I dla mnie jest to powód do zadowolenia. Do góry sobie przychwycę takimi 2 kątowniczkami. Chociaż teraz po opuszczeniu to się trzyma, ale po prostu wiadomo, w razie W. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.